Witam Cię, Janku, w ten zimny piątek. A z rana było zimno, teraz jest... Robi się słonecznie, Ale powolutku. zobacz, co się dzieje na niebie. Pusto. Czysto. Nawet Pusto, samolotów nie ma. Czyli można powiedzieć, w końcu zaczął się ten prawdziwy sezon kukurydziany. W połowie listopada. No, ale zaczął się. Ale co dzisiaj za nami, Janek? Coś zielonego. Ach, Czyli znowu zmieniamy gospodarstwo. zmieniamy gospodarstwo. Dzisiaj jesteśmy Wielkopolska, okolice Wolsztyna. Już tak na pograniczu prawie, nie? Tutaj. To jest zawsze Z Lubuskim. Lubuskim, nie lubelskim, bo lubelskie Tak jest całkowicie po drugiej stronie Polski. Z tyłu za operatorem wyłania się maszyna, która no, jest z nami od dłuższego Gryzie czasu. tą kukurydzę. Gryzie tą kukurydzę. Już nawet wysypuje. Pierwszy wysyp już jest robiony, tak. Z tego, co rozmawialiśmy z gospodarzem, właścicielem tutaj tego, no to widać, że on jest przygotowany, że jak nie wiem, za nami kukurydza sypie. Powiem tak, przyjechaliśmy jednym kombajnem, a tu zestaw, na który wchodzi 40 ton netto. No, Więc powiem Ci szczerze, ja nie wiem, czy Paweł dzisiaj za dnia jest w stanie go zakosić. bez problemu. Bez Ja problemu. uważam, że bez problemu. Kukurydza podobno sypie około 15 ton. Tak mówił gospodarz, w zależności od odmiany, mówi, że Możemy się, Janek, przemieścić, tutaj pokazać. gdzie teraz stoimy, mamy troszkę mniejszą wydajność. Może mieć, bo ziemia jest Mamy gorsza. około 700 ziaren w kolbie. Tak, w ogóle bardzo ładna kolba. Bardzo Tak ładna jest. I kolba. to jest jakaś nowa odmiana, pierwszy raz tutaj. Nie w będziemy mówili gospodarstwie. skąd, ale wiemy skąd. Tak Jak jest. chcecie wiedzieć, skąd kupił kukurydzę, zadzwońcie do nas, Przy okazji sprzedamy Wam kombajn. żebyście mogli zebrać tak dorodną Tak jest. kukurydzę. Ale rozmawialiśmy tutaj z gospodarzem i mówił, widzisz. że 750 ziaren w kolbie też się zdarzało. Tak. O co chodzi? Jesteśmy na pokazie. Nie wiem, czy widzicie w tle za nami. Już tam się do kombajnu ludzie pchają. Ładują się. Będą zaraz patrzeć, jeździć, ponieważ gospodarz stwierdził, że potrzebuje właśnie takiego kombajnu do kukurydzy. Ma większy kombajn do zbóż. Klasa, no nie musimy tutaj ukrywać, ma klasa. Ma klasa. Albo klasę, nie wiem jak to. No właśnie. Bo możesz mieć klasa i nie mieć klasy, ale możesz mieć klasę i mieć klasę. Gospodarstwo bardzo ładne, więc raczej z klasą. Tak, bardzo ładne gospodarstwo, bardzo dobrze zachowana ziemia. Aczkolwiek tutaj widzę, że To co mówiliśmy, pełna kabina ludzi, 3 osoby. zakładam, że chcieli zobaczyć, czy wysypie. No i chyba robią przecinkę. Paweł szybko w oczach policzył i już przecinka wchodzi tutaj. Myślałem, że będą jeszcze sprzedali sobie, ale Zostało tutaj około 15 hektarów do koszenia, z tego co rozmawialiśmy. Ale pewnie wszystkiego dzisiaj nie uda nam się zrobić. podejrzewam, że jakby się spieli tak sobie, to do końca dnia byśmy skończyli ten kawałek. Ale już powtarzaliśmy to kilka razy, kombajn staramy się przynajmniej załadować z powrotem na nisko podwozie za czyli widoku, za mamy dnia. teraz godzinę, około godziny 11. Przed 11, Zaraz będziemy wchodzić na live'a pewnie. za 15 minut będziemy robić live. Tak jest, więc realnie zostało jakieś 4-5 godzin koszenia. No i ja liczę, że 100 ton zbierze w ten czas. Myślę, że nawet lepiej powinien dać radę. Ja mówię bezpiecznie w miarę. Bezpiecznie. Tak mi się wydaje, że powinien 100 ton Wszystko zebrać. zależy od odwozu, I no bo raczej z tym zestawem po polu nie będzie jeździł. nie ma za bardzo odwozu jak najbardziej, ponieważ kukurydza jest 24 wilgotności, wilgotności, tak jest. więc i tak będzie dosuszana. Tutaj właściciel pola ma suszarnię opałową. Na olej opałowy, przepraszam, tak, Tak na jest. olej opałowy, więc też suszarnia ma swoją wydajność, tam 18-20 ton w ciągu 8 godzin jest w stanie przerobić, więc też muszą mieć odpowiednią ilość kukurydzy, żeby ją zasypać. Jest takie ryzyko, że nakosimy tylko pełne przyczepy i to będzie koniec pokazu. Tak, Ale to i tak trochę tej masy nakosimy. ale to też jest bardzo dobry pokaz, bo klient wie, co chce zobaczyć, wie, na czym mu zależy, czyli żeby przetestować sobie maszynę w polu, nie robi ukrytej usługi, bo Przyjedźcie mi z kosztem. inaczej, zdarzały się nawet takie pokazy, ci powiem szczerze, że byliśmy, klient pojechał jedną 12, załadowana 12, widziałem wszystko, dziękuję bardzo, jak chcecie, to możecie se kosić dalej, jak nie chcecie, to Wystarczy. ja już wyjeżdżam swoim, więc przejechał zgadza się się. swoim, więc nie potrzebował jakby większego takiego, że no bo jak, no tak naprawdę, jak masz 4 godziny na polu, czy 5 i pojedziesz w tym kombajnie, to już jesteś w stanie sobie zupełności, jakąś opinię na ten temat wypowiedzieć. Czy to siodełko, czy to Siedzenie, siodełko to niekoniecznie. Przepraszam. Czy to fotel operatora przesunięty delikatnie w lewo robi jakąś przeszkodę, czy nie robi? Według mnie z żadnej. Ja tak sobie patrzyłem a propos na to przesunięcie względem przystawki. To tak naprawdę siedzimy kilka centymetrów, bo siedzimy na rzędzie, a środek przystawki wychodzi zaraz obok, więc No, więc dlatego mówię, to
jedyne co, no to jest... Z zewnątrz wygląda to bardziej niż od środka. A dokładnie. I dla mnie to jest taka... A dzięki temu w kabinie mieści się więcej klientów naraz na pokazie. I możemy bardziej wydajnie Wam pokazywać kombajny. Dokładnie. Powiem Ci, że jutro, bo stąd przemieszczamy się do mnie, Tak. i Wy jutro wyjeżdżacie na Hanower. No, A jak ja trzeba, to trzeba. będę miał jutro okazję pokosić sobie w sumie Spokoju, drugi w raz. ciszy. No i właśnie ten spokój mi się przyda, bo będę pierwszy raz kosił kukurydzę kombajnem rotorowym, a drugi raz w ogóle w tym sezonie wyjadę kombajnem rotorowym, więc... Ale nie w kukurydzy, ty pierwszy raz w kukurydzy. Pierwszy raz w będziesz kukurydzy. jechał. I No, w sumie- no czekam, powiem tak, Powiem tak, czekam na kombajnem Twoją rotorowym opinię. w polu robiłem może z 2 godziny, więc No to zobacz, będę musiał się od nowa nauczyć. czyli zrobisz 1000% normy, którą miałeś, Tak masz jest, już, bo tak pewnie z jest. 20 godzin będziesz nim kosił, No. więc mam nadzieję, że jak wrócę z Hanoweru, gdzie zapraszam oczywiście do oglądania filmów i subskrybowania kanału, Ty o na ile ten pewno- film wyjdzie przed Hanowerem, No myślę, że zdążę wejść. to zapraszamy, tam na pewno będą jakieś relacje na żywo, nie wiem czy, w zależności oczywiście od internetu, na pewno będą relacje w postaci filmów, które tutaj nasza Tak ekipa jest. będzie super dla Was. Prosto z pola będę montował. Znaczy, to się tak mówi, ale jak najszybciej, bo wiadomo, Tak, że każdego dokładnie. interesuje, co się dzieje już teraz, nie za miesiąc, co się działo na Hanowerze. Już każdy o tym zapomni. Dokładnie, więc teraz mamy Hanower, na pewno będą nowości. Ja wiem, jakie będą nowości, ale nie chcę zdradzać. Mamy sporo nowości z samego Aupaxa, pokazaliśmy już na Bednarach. Tak, my pokazaliśmy bardzo dużo nowości, A ale to nie były wszystkie z innych nowości. maszyn, bo wiadomo, Bednary to są... Bednary. Hanower. Hanower, Agritechnika co 2 lata, to jest taki, powiedzmy, pokaz troszkę siły tych wszystkich producentów. Każdy czeka tylko, żeby ujawnić co nowego. do samego końca stara się ukryć Tak, tę maszynę. tak, ale to powiem Ci szczerze, niektóre producenci to ja mając bardzo ścisłą współpracę z nimi, przyjeżdżam na Hanower i dopiero oni mówią, chodź Ci coś pokażę. Wiem, że szczególnie firma SIP ma jakieś zaplanowane nowości, które wystawia, ale nawet nie chciała nam zdradzić, bo chcą co to trzymać może to- być. chcą trzymać Ale to dla zobacz, na siebie. przykład Bergman. Udało nam się pokazać nowy rozrzutnik Expert na Bednarach. Tak. I też mogliśmy pokazać go w filmach już. Także to zależy, tak jak Zależy mówię, od nie? koncernu, od fabryki, bo nie każda fabryka jest koncernem. Dokładnie. Bo wiele fabryk nadal jest fabrykami rodzinnymi, które pracują jakby sygnując swoim nazwiskiem, na Tak przykład jak na Bergman. przykład Capello. Tak. Bergman, Capello, dokładnie. Tam też będzie jakaś nowość, ale to czas pokaże, czas pokaże. To już zostawimy na film z Hanoweru. Oczywiście, nie będę Wam tutaj tego zdradzał. Jeżeli byście chcieli jeszcze wykorzystać tą końcówkę pokazową, bo nie ukrywajmy, sezon pokazowy się kończy. No, mamy połowę listopada. Tak, no przymrozki zaczynają być, będzie coraz gorzej wjechać na pole. Ta Mam nadzieję, kukurydza- że się nie pojawią żadne opady śniegu, czy tutaj mocna szadź na roślinach, bo to mocno utrudnia potem zbiór, jak te liście są wilgotne. Tak jest. Ta kukurydza zaczyna znikać z pól naprawdę w gmieniu No, oka. sam widzicie, za nami czyste niebo, piękny zestaw do odbioru, więc tylko Kosić, jedziemy dalej. kosić i Ale jeżeli kosić. jeszcze jesteście zainteresowani, na pewno będzie jakieś okienko po Agritechnice. Zapraszam do wejścia w link pod tym filmem. Tam będzie formularz zgłoszeniowy i w tym momencie, jeżeli zostawicie nam swoje informacje, to odezwie się przedstawiciel handlowy bądź ktoś z nas się odezwie. Tak jest. Jeżeli nawet nie będziemy wykonywać u Ciebie pokazu, to jest duża szansa, że mamy troszkę pokazów zaplanowanych w różnych rejonach Polski. Mamy pokaz na zachodniopomorskim. Tak, mamy tak. pokaz gdzieś tam w okolicach Warszawy, Łódzkiego, Skierniewice, tak. Łódzkie, Mazowieckie, więc Jeszcze na Podlasie prawdopodobnie pojedziemy. jest duża szansa, ale A i to się lubelskie, wszystko przesuwa. które tam Ci się myli z lubuskim też Też może odwiedzimy. będzie, więc wtedy będziecie mieli informację, gdzie możecie podjechać na pole, tak jak się ostatnio coraz częściej zdarza, że my robimy pokazy, my tutaj jesteśmy, my nagrywamy live'a i co chwilę patrzę, że przyjeżdża jakaś Grupa rolników tak grupa naprawdę. rolników, która wchodzi do kombajnu, sprawdza sobie jak ten kombajn działa, bo nie ma nic lepszego tak Tak jak naprawdę. ostatnio byliśmy u naszego firmowego kolegi Darka na pokazie. Tam rolnicy wręcz pchali się do tych kombajnów. Nie No. wiem, czy pamiętasz. Tak było. Tylko widzisz, to jest taka fajna możliwość, bo za przeproszeniem, jak kupujesz samochód, to jak kupujesz któryś już w danym dealerstwie, to dostaniesz może na weekend samochód. Ale samochodów jest sporo, nie? A tu mamy 2 sztuki tak naprawdę, Tak. testowe dopiero. Ale nie chodzi mi o to, jak chcesz się przyjechać, masz 15 minut, a tutaj masz czas, żeby sobie wejść, porozmawiać, nawet porozmawiać z operatorami, którzy, tak jak Ty, ponad 100 hektarów, tak jak Paweł, tak Paweł. samo. On więcej już nawet niż Ty, bo on jednak w kukurydzy jedzie. Tak, nadrobił. Ty Myślę, że jesteśmy teraz łeb w łeb. Aha, bo tak, rotor mniej troszkę zrobił tak, w tak. zbożach, więc jak najbardziej jest szansa, żeby porozmawiać, jest szansa, żeby swoją opinię poznać kombajn, żeby wiedzieć, co możecie się spodziewać u siebie potem na gospodarstwie.
Janku, lecimy pracować dalej. Ja się zaraz tutaj zabieramy do live'a, potem się szykuję do Hanoweru i z Wami się widzę pewnie z Hanoweru, a z Tobą mam nadzieję, że po Hanowerze. Twoich żniwach kukurydzianych. Tak jest. Na razie. Do zobaczenia. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.